Witajcie, witajcie serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 13 sierpnia a 15 sierpnia i nim przejdziemy oczywiście do raportu, wielka prośba o wsparcie dla tego kanału. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. To wszystko dzięki Wam pozwala na dotarcie do większej rzeszy ludzi, do większej społeczności. Natomiast pamiętajcie też o tym, że możecie też zostać patronem, patronką. To jest dobrowolne, kto będzie miał ochotę. Natomiast dzięki Waszemu wsparciu ten kanał się rozwija, moja praca dociera do większej rzeszy ludzi, a my przechodzimy do raportu i przeskakujemy na mapę Ukrainy. Dla wyjaśnienia, ostatnio w przeglądzie tygodnia była informacja o tym, że prezydent Załęski zwolnił wszystkich komendantów biur werbunkowych Armii Ukraińskiej. Jest to spowodowane, dla wyjaśnienia, jest to spowodowane trwającym śledztwem, które trwało ponad 2 miesiące i zaczęło się od informacji o zakupie luksusowych aut w Hiszpanii przez jednego z komendantów takich biur, natomiast akcja się rozwinęła. I z tego co wiem, to nie jest koniec tej akcji. Pewnie pojawią się dalsze informacje na ten temat. Natomiast wiemy też, że prezydent Załęski odwiedził rejon bachmucki i sołedarski. Odwiedził tam 7 różnych brygad, wysłuchując o problemach. Tak, o problemach, dlatego że ukraińskie jednostki borykają się z problemami i te problemy były omawiane przede wszystkim też i z prezydentem. Chociaż podejrzewam, że tutaj gestii dowództwa ukraińskiego powinno być też i to. Natomiast prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych, tutaj możliwe, że będzie miał do pogadania z generałem Załużnym. Natomiast pewne rzeczy są. Jest świetny artykuł majora Fischera na Polityce odnośnie szkoleń, jakie odbyły wojska, żołnierze ukraińscy na różnych poligonach w państwach NATO. Natomiast jest tam też świetnie rozpisane, gdzie i jakie problemy zaistniały, z czym Ukraińcy mają problem i z czym NATO mogłoby sobie nie poradzić. Natomiast tego brakuje w szkoleniach generalnie. Polecam Wam ten artykuł na łamach Polityki w wydaniu internetowym. Bardzo fajnie tam rozpisane. Natomiast my przejdźmy już do raportu wojennego Wojna na Ukrainie. Zaczniemy sobie oczywiście odcinek Swatowe-Kryminna, później odcinek Sywierski i Bachmucki. Zaczynamy. Jesteśmy na odcinku północnym, odcinek Swatowe-Kryminna. Jeżeli chodzi o walki w tym rejonie, mamy tutaj poprawioną już mapę. Mamy tutaj nowe jednostki ukraińskie, które się pojawiły. Ciężko mi było tutaj wyczaić, jaka jednostka w rejonie dwolicznej i zabezpiecza tutaj ten odcinek frontu. Okazuje się, że jest to jednostka, jest to brygada ukraińska, brygada Straży Granicznej, Stalowy Kordon, która tutaj ma pod obserwacją, broni tego odcinka. Natomiast odcinek na Kupiańsk jest broniony przez 101. Brygadę Obrony Terytorialnej. Prawdopodobnie to ona została wzmocniona tym 13. batalionem z 95. Brygady powietrzno-desantowej. Natomiast trwają tu ataki w rejonie Sękiwki oraz na odcinku 14. Brygady. Mamy dalsze ataki rosyjskie na miejscowość Iwaniwki. Tutaj na północ od Nowosilewskie. Tutaj strona rosyjska dalej prowadzi działania ofensywne, natomiast bez widocznych sukcesów terytorialnych, sukcesów terenowych. Wiemy, że bronią się tutaj dość mądrzy Ukraińcy. Sami Rosjanie przyznają, że obrona tutaj jest bardzo twarda, ukraińska obrona jest bardzo twarda i potrzebują dodatkowych sił. Skoro mają na całym tym odcinku około 100 000 żołnierzy, to ile potrzebują do przełamania tego frontu? Pewnie raz więcej albo jeszcze 3 razy więcej. Na ten moment wiemy też,
że te walki tutaj trwają i ten nacisk jest słabszy, ale jest cały czas. Jeżeli chodzi o odcinek środkowy, mamy tutaj dalsze walki właśnie w rejonie miejscowości Nowojecholiwka. Mamy też walki czy ataki rosyjskie na kierunku Makiwki oraz na południowym odcinku frontu właśnie na Torskę, Zariczne oraz w lesie na południe od Dibrowej. Tutaj strona ukraińska cały czas walczy i odpiera ataki rosyjskie. Natomiast wiemy, że część jednostek Rosjanie przenoszą z rejonu Kremiennej pod Bachmut, bo tam sytuacja się bardziej stabilizuje. Tam bardziej strona rosyjska stała się taką stroną, która teraz ma inicjatywę, kontratakuje. Ale nim przejdziemy do Bachmutu, przejdźmy sobie na mapę odcinka Siewierskiego. Jesteśmy na odcinku Siewierskim. Mamy dalsze informacje o walkach w rejonie Biłochorivki. Wiemy, że Rosjanie zanotowali tutaj ponownie niewielkie sukcesy terenowe. Przesunęli się w stronę Biłochorivki. Natomiast mamy też walki, ataki rosyjskie w rejonie Jakowliwki, która tutaj była zagrożona, jest zagrożona. Rosjanie atakują, żeby tutaj poprawić swoje pozycje. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj cały czas jeszcze oddziałania rozpoznawcze oraz ostrzał artylerii z jednej i z drugiej strony. Przejdźmy na odcinek bachmucki. Jesteśmy na odcinku bachmuckim. Z informacji, jakie nam się tutaj udało uzyskać, mamy tutaj dalsze działania strony rosyjskiej na kierunku właśnie Jachidnego oraz Berchiwki. Wiemy, że te ataki tutaj były, natomiast odpowiedzią strony ukraińskiej jest zwiększony ostrzał artyleryjski oraz z wykorzystaniem dronów. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek południowy, tutaj cały czas strona ukraińska stara się zająć Kurdimówkę. Na ten moment bez sukcesów. Próby obejścia od południa się nie udały. Wiemy, że aktywnie działa tutaj dalej 3. Brygada Szturmowa Azow. Natomiast Rosjanie aktywnie też działając na tym odcinku kontratakowali na Kliszczejówkę. Prawdopodobnie centralna część wsi jest niczyja, natomiast południowa część jest ukraińska, północna jest rosyjska. W rejonie Andrzejówki próbował nacierać 80. pułk czołgów. Spotkało się to, jak na filmiku widzicie, z odparciem tego ataku i stratami dla tego pułku, który tutaj atakował. Ciężko powiedzieć, jakie są stany tych oddziałów. Wiemy, że Rosjanie tutaj przesuwają dodatkowe jednostki cały czas. Próbują tutaj ustabilizować tą sytuację w tym rejonie frontu. Natomiast no, nie wiemy, jakie są plany i jednej i drugiej strony. Więc tutaj no, wszystko przed nami. Przejdźmy na odcinek Gorbówki. Jesteśmy na odcinku Gorbówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, tym razem nie było tutaj ataków. Mamy tutaj ostrzał artyleryjski sporadyczny jednej i drugiej strony oraz działania rozpoznawcze, bardziej nawet z wykorzystaniem dronów. Natomiast brak aktywnych działań na tym odcinku frontu. Przejdźmy na linię ATO. Jesteśmy na linii ATO, jeżeli chodzi o walki na tym odcinku frontu. Mamy tutaj działania rosyjskie w rejonie Andrzejówki, no bez sukcesów dla strony atakującej. Po Siewiernym też się nie udało Rosjanom uzyskać większych sukcesów. Mamy tutaj za to ataki w rejonie Krasnochorivki oraz miejscowości Marinki oczywiście. Jeżeli chodzi o Krasnochorivkę, wiemy, że sytuację tutaj swego czasu poprawiała 59. Brygada. Pojawiły się nowe filmiki z tej brygady, ale to są filmiki z lipca, które tutaj pokazują jej działania bardzo ciekawe ze wsparciem czołgów, gdzie atakowano 4 pozycje, zdobyto te 4 pozycje rosyjskie, natomiast no, były to działania o ograniczonym zasięgu, bardziej nastawione na to, żeby zadać i zarządzić odwrót, czyli uderz i uciekaj. Natomiast jeżeli chodzi o Marinkę, no, mamy tutaj działania ofensywne strony rosyjskiej, ale bez sukcesów na tym odcinku frontu. No, Marinka to już, tak powiedziałem już kilkakrotnie, jedno wielkie morze ruin i tyle.
jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. Przejdźmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek zaporowski, omówimy sobie odcinek wschodni oraz odcinek zachodni, a potem przejdziemy sobie na odcinek chersoński. Jesteśmy na odcinku zaporowskim, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. No, mamy tutaj informacje o atakach w rejonie Melitopola, Tokmaku, Mariupolu zanotowano wybuchy, zaatakowano też miejscowość Jarivkę nad samym brzegiem. W tym miejscu zaatakowano prawdopodobnie składy amunicji. Wiemy, że Rosjanie wykorzystują ten transport morski do przerzucania zaopatrzenia, tym bardziej, że w ostatnim okresie czasu sam korek po atakach z soboty miał prawie 1300 aut stało w korkach, więc tutaj pytanie też, jak funkcjonowała linia kolejowa po tych podwójnych atakach, więc pewnie też wykorzystywali transport morski, żeby tutaj dowieźć jak największą ilość sprzętu, dlatego że Rosjanie przerzucili dodatkowe siły, o czym będę mówił. Natomiast jeżeli chodzi też o ten odcinek frontu, przejdźmy sobie już właśnie na odcinek wschodni frontu zaporowskiego, w tym wypadku frontu donieckiego. Jesteśmy na odcinku Wełyki i Nowosiłki. Wiemy, że po zaciętych walkach zdobyto miejscowość Urożajne. Walki o tą miejscowość były dość długie i ciężkie, natomiast wiemy, że Rosjanie mieli tu ogromne problemy. Walczyła na tym odcinku 40. brygada, która tutaj walczyła w Urożajnym. Bez wsparcia czołgów. Wiemy, że pomocy nie udzieliła jej 37. brygada oraz pułk rozpoznania Kaskad, który też tutaj ją wspierał. Poniosła ciężkie straty, sami żołnierze przyznają tej jednostki, że większość z nich jest ranna albo poległa, natomiast ma problemy, została wycofana na spokojniejszy odcinek frontu, natomiast próby kontrataku 60. i 136. brygady oraz elementów 336. brygady piechoty morskiej zakończyły się niepowodzeniem dla strony rosyjskiej. Rosjanie oparli tutaj już obronę przed Starą Myniwką, na przedpolu już głównej pozycji obronnej. Prawdopodobnie strona ukraińska, która tutaj poprawiła swoje sytuacje, dzisiaj, jak nagrywam w sobotę, linia frontu opiera się o południową już część miejscowości, natomiast Rosjanie oparli tutaj obronę o linię rzeczki, natomiast wiemy, że Ukraińcy atakują te wzgórza tutaj na zachód od miejscowości i będą chcieli przeskrzydlić właśnie przez te wzgórza. Jak widzicie tutaj topograficznie ten teren jest wyżej, będą chcieli obejść Starą Myniwkę od zachodu i wejść na tyły, co dla Rosjan tutaj może mieć już problemy. Tutaj linia obrony umocniona składa się jakby z jednej linii, nie były tutaj tak na kierunku Tokmaku składająca się z 3 głównych pozycji, natomiast mamy tutaj cały czas walki, zacięte walki na tym odcinku. Pojawiła się 38. Brygada Piechoty Morskiej, która tutaj działa. Nie wiem w jakiej wielkości, na pewno działa na kierunku Nowodoneckie, Oktabirskie. Natomiast 35. ze wsparciem 128. Tutaj sobie poradziła. Mamy 68. Brygadę Jegrów i na tyłach prawdopodobnie jeszcze 4. Brygada Pancerna, która tutaj wspierała przynajmniej jakimiś elementami. Mamy zmianę godła, oficjalne godło 4. brygady to jest lew ziejący 4 płomieniami, natomiast poprzedni logo, poprzednie herb dywizji nosorożec był nieoficjalny, oficjalnym godłem został ten lew. Tak samo mamy tutaj nieoficjalne godło 38, oficjalne jest całkiem inne, więc zostawiam na razie to nieoficjalne. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, tyle. Przejdźmy na odcinek Robotynę, czyli odcinek zachodni frontu zaporowskiego. Jesteśmy na odcinku Robotynę, Werbowe. Mamy tutaj informacje o wprowadzeniu kolejnych jednostek. Rosjanie tutaj mają pewien problem. Przerzucili tutaj elementy 7. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, która tutaj 2 pułkami działa na tym odcinku frontu 56 oraz 108.
Mamy przecież jeszcze trzeci pułk, który działa na kierunku Nowocyłki, ale tutaj Rosjanom pomalutku zaczyna chyba brakować sił, skoro przerzucają elitarne jednostki już z odcinka chersońskiego, bo ta dywizja tam walczyła. Natomiast strona ukraińska wprowadziła do walki na ten moment 116. brygadę zmechanizowaną, która działa na kierunku Kopani. Mamy elementy 65. 78. Pułku Szturmowego, 47., która tutaj działają na kierunku Robotynę, oraz 82. przynajmniej elementy tej brygady powietrzno-desantowej, nowej brygady. Filmiki się pojawiły ze Strikerem. Natomiast wiemy, że ona tutaj ma wsparcie, czy działa ze 118. brygadą na kierunku Werbowe. Mamy jeszcze 2 brygady piechoty Gwardii Narodowej. No i w zapasie, czy w rezerwach mamy całkiem sporo. Jeżeli chodzi o same Robotynę, wiemy, że strona ukraińska dotarła do północnych przedmieść. Widziałem filmik, na razie czekam na potwierdzenie geolokalizacji, czy faktycznie jest to Robotynę, północna część Robotynę. Natomiast jeżeli by się okazało, że jest to faktem, no to mamy po 2,5 miesiącach zaciętych walk włamanie na głębokość 9 km. Pytanie, co dalej, bo pojawiły się już informacje, że strona ukraińska działa już na kierunku Nowoprokopiwki, miejscowości Nowoprokopiwka. Pytanie, czy do Tokmaku jeszcze trochę zostało, natomiast no, pytanie, czy uda się w końcu rozerwać ten front. Wszystko przed nami. Prawdopodobnie tutaj pierwsza linia została faktycznie albo już naruszona, albo wojska ukraińskie doszły na szerszym odcinku frontu na tą linię obrony pierwszą. Zobaczymy, co będzie dalej, skoro Rosjanie przerzucają tutaj odwody, już takie strategiczne odwody z frontu chersońskiego, to znaczy, że mimo wszystko ta sytuacja nie jest taka różowa dla strony rosyjskiej, tym bardziej, że strona ukraińska posiada jeszcze sporo tutaj jednostek, które są w odwodzie gotowe do wysłania. To nie jest tak, że słuchajcie, to nie jest tak, że tutaj nam się wydaje, że te jednostki poniosły straty. Mamy 65., 47., które 2 miesiące walczą na tym odcinku frontu. Nikt z nich teraz, z tych oddziałów, nie zna lepiej tego pola walki niż te 2 brygady. Zresztą 2 miesiące walki dla 47. nowej, no to też jest już, można powiedzieć, pewien etap zakończony zgrywania, czy nawet walki na froncie. Natomiast mamy tu liczne jednostki, których też nie pokazuje, takie jak 117. Mamy te, które pokazałem, mamy odwody. Naprawdę tutaj te jednostki są. Drugiego, nawet powiedziałbym trzeciego rzutu gotowe do rozwinięcia powodzenia. Natomiast pytanie, co Rosjanie jeszcze będą w stanie tutaj przerzucić, bo no, zaczyna im się tutaj pomalutko robić problem. Więc wszystko przed nami. Jeżeli chodzi o drugi kierunek, na tym kierunku Żerebianki, brak tutaj informacji o jakichś dalszych postępach. Ciężko powiedzieć. My wiemy, że Rosjanie przesunęli tutaj 45. brygadę specnazu, która tutaj miała reagować na działania 128. Natomiast wydaje mi się, że ten kierunek jest kierunkiem takim pomocniczym, który tutaj miał ściągnąć i umożliwić temu głównemu uderzeniu, chociaż też nie wiadomo, czy to jest też główny kierunek, chociaż prowadzone są tutaj działania naprawdę od wielu tygodni, więc można byłoby już powiedzieć, że to jednak główny kierunek, chociaż ja obstawiam całkiem inny kierunek jeszcze uderzenia. Przejdźmy na odcinek chersoński. Jesteśmy na odcinku chersońskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze działania ukraińskie. Wiemy, że ostrzelali miejscowości Ołeszki oraz w rejonie Nowej Kachówki. Rosjanie odpowiedzieli atakami artyleryjskimi na Cherson oraz szereg innych miejscowości. Jeżeli chodzi o walki na tym odcinku, wiemy, że trwają takie walki podjazdowe na kierunku Ołeszek od strony Daczy. Natomiast strona ukraińska rozbudowała swój przyczółek w rejonie właśnie Kozaczy Łacherii. Co ciekawe, pojawiła się informacja o 2 mostach pontonowych na Dnieprze, co już można tutaj powiedzieć, że
no, Ukraina tworzy przyczółek taktyczny i chce go rozwinąć prawdopodobnie w przyczółek operacyjny, dlatego że prowadzi działania jakby na dwóch kierunkach, bo jednym kierunkiem działania strony ukraińskiej jest kierunek Kozaczej Łacherii, natomiast drugim kierunkiem działań jest Stepnym, więc tutaj na tym kierunku zbieżnym, na tym kierunku południowym można powiedzieć. Pytanie, na ile, jakie jednostki tutaj, oprócz 126, której już wiemy, że w rezerwie tutaj jest 11 oraz pewnie inne. Myślę, że strona rosyjska, pojawiła się też taka informacja, mocno się zastanawia nad wzmocnieniem tego odcinka. Zabranie stąd elitarnej 7 dywizji bardzo mocno osłabia tą obronę i pozbyło się dowództwo rosyjskie solidnego oparcia dla tego frontu w postaci wojsk WDW. Słuchajcie, tyle z tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.